Mamy numerek trzeba włożyć za szybę, regulamin, trzeba się z nim zapoznać. Tak to wygląda, rozstawiliśmy się już, stoliki, krzesełka. Jak widać spływy pontonami cały czas funkcjonują. Ja cały czas testuję ten modem i internet ukraiński. Macie tutaj również wypożyczalnię rowerów, rower wypożyczenie za godzinę. O, zobaczymy ceny magnesów, jak to się prezentuje w Krościenku. Z tej strony lepiej widać, jak duży jest to park linowy i ile jest tutaj poziomów. No, pokaż ceny. No, przyszła kwaśnica, jak? I jeszcze jest oscypek smażony. Żurawina. Po lewej stronie Dunajec. Właśnie dojeżdżamy do Krościenka nad Dunajcem. Naszła nas taka myśl, żeby może zajechać tutaj na kemping. Tutaj jest kemping Cypel. Znalazłem na Park for Night. Zajedziemy, zobaczymy, czy będą miejsca. Jak będą miejsca, to się zatrzymamy tu, a nad Jezioro Czorszczyńskie pojedziemy jutro. Że wszędzie tutaj sklepy z pamiątkami. Na Dunajcu mnóstwo różnych spływów kajakowych. Można właśnie płynąć kajakiem, pontonem. Takimi tratwami kiedyś pamiętam pływali, ale nie widzę teraz tych tratw. Raczej takie są kajaki, tylko właśnie z ludźmi pływają. I tu na kemping Cypel skręca się w lewo, zaraz za tym mostem. O, spływ nad Dunajcem. Można nawet Zobaczymy, chyba... czy jest miejsce. Kemping jest położony nad samym Dunajcem, także jest bardzo fajny widok z kempingu. Dobrze by było, jakby było jakieś miejsce. Są też plusy tego, że Tomi nie ma tego opatrunku, bo możemy go teraz zostawić w kamperze. Już wiemy, że sobie tego nie ściągnie. Więc możliwe, że po prostu wieczorem, jak będzie trochę chłodniej, to sobie po prostu go zostawimy. A my sobie pójdziemy. Sobie tutaj pójdziemy na miasto, pochodzić, coś zjeść. A on niech odpoczywa. Chociaż tyle naszych wakacji. A powiedz, co tobie się stało? Ja mam spuchniętą kostkę, ugryzły mnie komary, no i to drapałem. I teraz cała kostka mi spuchła. Strasznie bolało 2 dni, ale teraz już widzę, że przechodzi, tylko że siniak mi się zrobił taki na kostce. Ale już na szczęście nie boli, także... Gdzie tu jest ten kemping? Tutaj chyba. Nie, wyciąg narciarski. Tu chyba. Tu jest. Prosto? Nie, tu było. Nie, jest tak prosto, tutaj w lewo. Zawróciłem, spróbujemy jeszcze raz wjechać. I teraz tak, żeby znowu nie przegapić tej uliczki. Gdzie tu się uwjeżdża? Jeszcze dalej. Nie? Według nawigacji pokazuje mi, że tutaj się uwjeżdża, ale... Nie, tu. Dalej. Jeszcze. Tu nawigacja pokazuje. Tu nie ma drogi. A Dalej. tu? Dalej. Wyciąg narciarski w lewo. Tu. Tu? Tu. A, i co nie, co tu się dzieje? Jakaś recepcja, coś gdzieś. Jeszcze będzie Tam rowery, jest- kajaki, pontony w lewo. No, Tu chyba jest nie ma jakaś miejsca. recepcja, zatrzymamy się. Dobra. Dobra. Ja się zatrzymuję i idę zapytam do recepcji, widzę, że tu jest chyba Dobra. recepcja. Mhm. Co i jak. Dobra. Spokojnie można zostać. Na jedną noc 2 osoby 64 zł. O, to Ale super. płatność tylko gotówką, także Dobra. daśmy taką kaskę i zaraz Tak. zapłacę pani i wjeżdżamy. Dobra. Mamy numerek trzeba włożyć za szybę, regulamin, trzeba się z nim zapoznać, to później musimy zwrócić. Pani dała ulotkę z atrakcjami. Toalety, segregacja śmieci obowiązkowa, toalety 5 zł, prysznic 5 minut 5 zł. Także przyjedziemy, pani mówiła, że można przyjechać w lewo, w prawo, wybrać sobie miejsce i stajemy gdzie chcemy. Just one glass in, you're already on my
my mind when it gets late. I always realize that I need you. Are you thinking about me too tonight? It's no secret, all my friends already know. There's no reason to hold it back, I let it show. All my feelings. Are you thinking about me too tonight? Your hands around my waist, just let the music play. Like a drug, I am hooked on you. Sweeter than summer wine, baby, just hold me tight. Like a drug, I am hooked on you. And that makes me say, oh man, you make it feel like paradise. Goddamn, I think I'm gonna lose my mind. Oh man, you make it feel like paradise. Paradise. I'm taken. Tak to wygląda, rozstawiliśmy się już, stoliki, krzesełka. Zaraz przy samym Dunajcu. Tutaj widzę, że nawet ludzie się kąpali. Jest dosyć płytko. Można zejść. O, nawet tam dalej sobie siedzą. Czyściutka woda. Nie jest głęboko. Widać kamienie. O, ile rybek. Nie wiem, czy to będzie widać. Mnóstwo rybek były, ale już uciekły. Tam jeszcze są jakieś. Tak jak widać w sezonie sierpień, środek sierpnia, miejsca są, jest trochę ludzi, ale zawsze gdzieś można się jeszcze ustawić. Tutaj wzdłuż linii widzę stoją kampery, przyczepy. Fajnie. Jak widać, spływy pontonami cały czas funkcjonują. Z tyłu również widzimy, że ktoś płynie kajaczkiem. Także cały czas tutaj wszędzie praktycznie możecie wynająć kajak lub taki ponton i z takimi spływami popływać. Na wjeździe do kempingu dostaliśmy też taką ulotkę i stąd też są spływy pontonowe, spływy kajakowe bezpośrednio z kempingu. Tak jak tutaj możecie sobie przeczytać. Kontakt. Możecie wypożyczyć rower. Fajnie. Ja cały czas testuję ten modem i internet ukraiński. I tak, jeżeli chodzi o internet, jest w porządku, wszystko działa w miarę ok, nawet wysyłałem film na YouTube, też wszystko poszło. Minus jest taki, że są ukraińskie reklamy pomiędzy filmikami, jak coś oglądacie. No i też często po prostu nam narzuca ukraińskie strony, tak samo jak wyszukuje jakieś produkty na Google'ach, no to też wyszukuje i podaje ukraińskie ceny. Ale jak zakupicie ten internet, to pan też wam daje taki darmowy program VPN, który możecie zainstalować sobie na urządzeniu, z którego będziecie korzystać, na telefonie albo na komputerze, i wtedy ustawiacie, z jakiej lokalizacji chcecie, żeby wam po prostu internet działał, ustawiacie Polska lub jakiś inny kraj i możecie sobie wtedy ominąć te ukraińskie reklamy, wtedy będą po prostu polskie. Ale ja tego nie instalowałem, bo my używamy internet z różnych urządzeń, z telefonów, z laptopa, także za dużo roboty, a tam czasami te reklamy i tak nigdy się ich nie ogląda, po prostu trzeba pominąć i tyle. To mi trochę odżył. Łapa już jest po prostu na wierzchu. On nie kuleje tak bardzo, ale po prostu miał takie rany, mu się porobiły, no niestety na tej łapie. Ma antybiotyk. No i już mu się to tak od razu, nawet po kilku godzinach widać, że wysycha ta łapa i już całkiem inaczej. Ale bardzo musiało go to boleć, więc no dobrze, że to zdjęliśmy. Po prostu poczuliśmy ten zapach nieprzyjemny wczoraj. A na razie siedzimy, odpoczywamy. Ania się opala. Jak tam? Słoneczko. Fajnie? Tak, Zadowolona jesteś z kempingu? tak, zadowolona. Słoneczko świeci. No, Mamy fajny piękne widok. widoki, Cisza, spokój. cisza, spokój. Super. Wieczorem gdzieś pójdziemy po prostu na miasto pewnie też. Czy na miasto, to małe miasteczko, ale przejść się. A ja będę chciał jeszcze później nagrać, albo jutro, trochę ten kemping, pokażę co i jak, przejadę się. No i pojadę może hulajnogą, też tutaj po miasteczku się przejadę. Tutaj jest wjazd na kemping, tak to wygląda, możecie wypożyczyć rower. No i tam kemping wygląda tutaj wzdłuż Dunajca. Tak jak mówiłem wcześniej, na kempingu są spływy kajakowe stamtąd, widać, że tam nawet są kajaki. Tutaj jest taka wiata do biesiadowania, no i toalety. Tak prezentuje się ta wiata, jest grill na środku, możecie sobie rozpalić, no i ławeczki dookoła.
Prysznic kosztuje 5 zł 5 minut. 2 kabiny. No nawet ok, widzę, że czyściutko. Oprócz tych prysznicy z przodu, z tyłu budynku również są prysznice. Zaraz obok toalety. Macie tutaj również wypożyczalnię rowerów. Rower wypożyczenie za godzinę 10 zł, na cały dzień 50 zł. Wypożyczalnia otwarta od 8 do 21. Tam jest jeden budynek z toaletami, tu jest recepcja, a tam dalej na końcu jest drugi budynek. Też są toalety, zmywalnie są na zewnątrz. Tam też możemy wyrzucić toaletę. Tu jest druga toaleta, toaleta męska, a w tym tutaj kółeczku wypróżniamy toalety z kamperów. Tutaj jest kemping, a tuż obok kempingu macie dmuchańce dla dzieci, możecie też zjeść lody. Widzę, że są troszkę tańsze lody niż nad Soliną, bo 6 zł gałka. Tak to wygląda, dmuchańce 1 godzina 25 zł, 30 minut 20. Tam widać jest nasz kemping, gdzie my stoimy, a tuż obok kempingu wiele takich ścieżek do spacerowania, bardzo fajnie. No i tutaj zrobiona taka super fontanna. Ławeczki, zielono. Bardzo fajny pomysł na spędzenie czasu. A ja wziąłem hulajnogę elektryczną, także jadę się przejechać po Krościenku. Chodźcie ze mną. Wzdłuż Dunajca zrobiona jest ścieżka rowerowa, gdzie możecie sobie pojeździć w spokoju właśnie przy rzece. Oddalona troszeczkę od drogi. Jak widać jest siłownia. Fajnie. Korty tenisowe otwarte. Widzę, że można spokojnie wejść i pograć. Zaraz niedaleko od kempingu, praktycznie przejeżdżacie tylko przez most i jesteśmy już na rynku. Jest tutaj niedużo miejsca, ale bardzo fajnie, dużo sklepów z pamiątkami, lody, restauracje. Zaraz sobie przejdziemy tam dalej, podjadę, zobaczymy co tam jest. Jak widać wszędzie pamiątki. O, zobaczymy ceny magnesów, jak to się prezentuje w Krościenku. Te po 10 zł, takie po 5. No, chyba podobnie jak nad Soliną. Tak prezentują się ceny różnych obiadów. Na rynku w Krościenku widzę, że możemy napić się również wody. Firma Fero sponsorem oczyszczania studni. Woda leci. 13 sierpnia, wtorek, nie ma zbyt dużo ludzi. Fajnie, cieplutko. Tak prezentuje się ta trasa rowerowa wzdłuż Dunajca. Bardzo fajnie. Można przejechać, jest asfalt. No i można podziwiać naprawdę piękne widoki. Just one glass in, you're already on my mind. When it gets late, I always realize that I need you. Are you thinking about me tonight? It's no secret, all my friends already know. There's no reason to hold it back, I let it show. All my feelings. Are you thinking about me tonight? Your hands around my waist, just let the music play. Like a drug, I am hooked on you. Sweeter than summer wine. Baby, just hold me tight. Like a drug. No i tam dalej już widać, można zobaczyć ten znak. Jest Szczawnica, 2 km do Szczawnicy. A ja przechodzę tym mostem na drugą stronę. Swoją drogą jest to historyczny most, dawniej łączący Szczawnicę z Dunajcem. You make it feel like paradise, paradise. I'm taking a mental picture in my mind just to keep this moment till the end of time. 'Cause I know that it might be over. Ja przejechałem tym mostem i wracam pomału na drugą stronę, w stronę Krościenka. Your hands around. Widzę, że tutaj są takie szkółki, gdzie mogą dzieciaki i pewnie i dorośli poćwiczyć pływanie na kajakach. Są zrobione takie specjalne przeszkody. No fajnie to wygląda. Like a drug. Nasz kemping jest po drugiej stronie. Nawet widzę stąd naszego kampera. Nie wiem, czy Anię będzie widać. O, stoi dokładnie tu.
Teraz podjadę trochę bardziej do przodu, żeby zobaczyć od frontu, czy ona tam siedzi. Dzwonię do Ani, żeby wyszła. Nic nie słyszy, ale widać ją, opala się, tam siedzi na krześle. A chwilę dalej jest taki park linowy, super, naprawdę, jest, widzę, że zrobionych kilka poziomów. Są takie kładki drewniane, liny, można sobie pochodzić, tam dalej nawet taka drabinka, można zejść tą drabinką z góry. No fajowo, dla dzieciaków, super sprawa. Z tej strony lepiej widać, jak duży jest to park linowy i ile jest tutaj poziomów. Nawet tam wysoko są takie przejścia. A trasa rowerowa tak wygląda. Na wprost jest Szczawnica 5 km, Dębno 38, Nowy Targ 59 i Zakopane 85 km. Także rowerkiem można naprawdę tutaj fajnie pojeździć. Objechałem tam dookoła miasteczko, po drugiej stronie Dunajca, tutaj przez ten most i zaraz praktycznie się wraca tą ścieżką i jesteśmy na kempingu. Nawet zobaczycie, nasz kamper stoi tam. A tu jak wyjedziecie za ośrodek, na tych ulicach wszędzie są pokoje do wynajęcia, pensjonaty, także bez problemu. Jakbyście przyjechali na przykład bez kampera, spokojnie coś znajdziecie. No i wszędzie jest dosyć blisko, także bezproblemowo pieszo można wszystko obskoczyć. Ja testuję hulajnogę, jak na razie sprawdza się, ale taki wyjazd, tak jak miałem baterię naładowaną do pełna, no to pode mną szybko się zużywa. Myślę, że zrobiłem jakieś 15-20 km i bateria zaraz będzie się kończyć. Więc zostawiliśmy Tomiego w kamperze. Idziemy coś przekąsić. W końcu możemy skorzystać z takich trochę wakacji. Wakacji właśnie. Bo ma zdjęty opatrunek, także teraz spokojnie może zostać w kamperze bez obawy, że sobie go zdejmie. Oby tylko nie szczekam. Nie, przecież zostawał już nieraz. Także idziemy na miasto poszukać czegoś dobrego do jedzenia. Posiedzimy, no i będziemy wracać wieczorem. Na rogu praktycznie w centrum Krościenka jest restauracja Dunajec, karczma Dunajec, ale tak jak patrzymy na opinię z Google'a ma 4.1, a restauracja Przełom, tam dalej w centrum na rynku ma 4,5, ma bardzo dużo opinii. Jest popularną restauracją, więc pójdziemy zobaczyć. Jeżeli tam będzie słabo, to wrócimy do karczmy Dunajec. Korzystając z okazji trzeba kupić jakiś magnes. Jaki wybrałaś? Ile kosztuje on? 10. Dychę, 10 zł. Chyba, że inny. Inny taki. Który? Taki. Może być. Ten? Tamten? Albo ten. Ten? No. Dobra. Ta restauracja ma 4,5 gwiazdki. Spróbujemy wejść. Jest taki mini tarasik. Na zewnątrz można zjeść. Siadamy. No pokaż ceny. Rosół z kołdunami gięcymi 29. Placek pieniński z gulaszem, z cypkiem 46. Jagnięcina z sosie własnym 79. Pierogi 32, z owocami sezonowymi 35. Takie ceny. Niestety parę dań nie ma. Tego, co chcieliśmy zamówić. Placek pieniński z gulaszem i oscypkiem, zestaw surówek. Tego już nie ma. Więc tak, zdecydowaliśmy się, że weźmiemy placki po hajducku z mięsem, zestaw surówek. One kosztują 46 zł. Jedną kwaśnicę tak dla spróbowania. I co ty chciałaś? Jako tylko parysku. Gdzie który to jest? Na dole dania główne. Kotlet po parysku z oscypkiem i żurawiną, ziemniaki, zestaw surówek. 46 zł. Ale zapytam się, czy to jest kotlet panierowany, czy taki bez panierki. Jeszcze pan nam zaproponował piwo kraftowe. Jest 21 rodzajów, a ja wybrałem takie szczyżyckie lager, tradycyjnie ważone. No to próbujemy to piwko.
Dobre, takie leciutkie, dużo piany. No, fajne. A tak przedstawiają się ceny napoi. Jeżeli chodzi o jakieś piwo butelkowe, 12 zł, żywiec. Beczkowe też 13. No przyszła kwaśnica. I jak? Dobra, Kwaśna? kwaśna. Ale porcja taka niezbyt duża. No, niezły. Jeżeli chodzi o kwaśnicę, to taka trochę rzadka, ale w smaku bardzo dobra. Jedno żeberko i ziemniaczek taki. Dwa były takie ziemniaczki, prawda? 3 ziemniaczki. Ale w smaku bardzo dobra. I tak się prezentuje kotlecik po parysku. Tak? To jest żurawina, kotlet, surówki, ziemniaczki. Dobry kotlet w cieście naleśnikowym. I jeszcze jest oscypek Z smażony. żurawiną. A teraz przyszedł placek po hajducku. Widzę, że jest to placek ziemniaczany, 2 takie placki z sosem z mięsem i surówki takie jak łani, posypane serem. Muszę powiedzieć, że placek bardzo dobry, ale mięsa jest naprawdę bardzo mało, bo tylko tak jak widać gdzieniegdzie. Takie drobinki mięsa, ale sos, placek świeży, chrupiący nawet. I sałatki też bardzo dobre. Teraz jem dalej i to mięsko jest w placku, takie mielone mięso. Także nawet jeszcze takiego nigdy nie jadłem, także w środku tym placku jest mięsko. My właśnie wyszliśmy z tej restauracji i zapłaciliśmy 132 zł. Ogólnie jedzenie dobre, ale tak jak mówię, no takie porcje też da się najeść. Myślę, że godne polecenia. Ja daję tak 8 na 10, a ty? Ja daję 7, 8. No, także my polecamy. A w Krościenku w miarę pusto. Na rynku nie ma zbyt dużo ludzi. Jak widać, wszędzie oświetlone. Wracamy pomału na kemping. No 20:30 i większość rzeczy już jest zamknięta na rynku. Ochotników na spływy kajakowe po zmroku nie brakuje. Jakich gości spotkaliśmy po drodze? Chodź, idziemy. Taki starszy pan sobie idzie i mówi: ja właśnie spaceruję ze swoimi. A wy też spacerek? Kochani, my uciekamy z kempingu Cypel, pole namiotowe Cypel w Krościenku nad Dunajcem. Także było super, naprawdę dobra cena. Polecamy, Do bardzo polecenia. polecamy. Fajny teren, cisza, spokój, zielono. Dunajec sobie płynie tutaj obok. A my robimy serwis i uciekamy w następne miejsce. Także kończymy tego vloga i następne atrakcje zobaczycie w następnych odcinkach. Także zostańcie z nami. Jak możecie, dajcie jakiegoś suba, jakiś komentarz, lajka i my serdecznie pozdrawiamy wszystkich. Do zobaczenia. Cześć!